Ile kroków to za dużo kroków? Oto jest pytanie. Siema, z tej strony Jakub z kanału Move with Jacob, a tematem dzisiejszego wideo jest chodzenie. Dużo chodzenia. A przy okazji pora na wyzwanie, czyli zrobienie jak największej ilości kroków w ciągu jednego dnia. Dlaczego? Dlaczego nie? No to lecimy. Czas pobiegać. 10:30 i jak na razie mam 7600 kroków. Mamy godzinę 20 po 11. 9700 kroków już zaliczone. Od pewnego czasu wiele osób nosi na nadgarstku nie tylko zegarek, ale również trenera osobistego, który bacznie obserwuje każdy nasz krok i zapisuje wszystko w bazie danych, aby ocenić, czy udałoby nam się uciec na wypadek ataku niedźwiedzia. Mój trener szpieg nazywa się Garmin. Jeszcze nie sponsor. Jeszcze. I na podstawie jego analizy, niezależnie jak dokładna ona jest, ponieważ wolałbym nie liczyć, ile kroków z pokoju do lodówki i z powrotem zrobiłem przez cały dzień. Postaram się zrobić jak najwięcej kroków w ciągu jednego dnia. Okej, wyszliśmy właśnie sobie na szczyt małej górki, co troszeczkę mnie rozgrzało. Wybiło południe, 12 godzina. Ja do tej pory zrobione 15 tysięcy kroków. Dobrze, że nie pada, dobrze, że nie jest za gorąco. Idealnie, żeby zrobić coś w tym stylu, więc do roboty. Wyzwanie to poza zabiciem nudy oraz zaspokojeniem mojej, jak i wielu innych pokręconej ciekawości, ma za zadanie uświadomienie tego, jak niedocenianą i rzadko praktykowaną aktywnością jest chodzenie, spacerowanie, które może pomóc w całej masie problemów spowodowanych siedzącą pracą, siedzeniem godzinami przed książkami, przed komputerem, przed telewizorem, generalnie siedzącym trybem życia. Można nawet powiedzieć, że chodzenie częściowo zapobiega, a przynajmniej spowalnia negatywne efekty siedzącego trybu życia. Dlaczego? Ponieważ zwykłe przemieszczanie się z punktu A do punktu B za pomocą naszych nóg, co nazywamy potocznie chodzeniem, jest aktywnością antagonistyczną względem siedzenia. Co oznacza, że ma działanie przeciwne do tego, co pozycja siedząca robi z naszym ciałem. Siedzenie jest czynnością statyczną, a chodzenie dynamiczną. W trakcie siedzenia mięśnie pośladkowe są rozciągnięte, nie są aktywne oraz po dłuższym czasie mogą ulec osłabieniu. Zaś podczas chodzenia mięśnie są aktywne. Gdy zaniedbujemy naszą pozycję siedzącą, może doprowadzić to do zamykania się z naszej sylwetki oraz do zaburzeń postawy. A z drugiej strony chodzenie uczy nas balansu oraz wspomaga prawidłową posturę. Mamy 12:30, kolejny przystanek na siłowni, chwilę odpoczynku, przemyć twarz. Mamy 17 tysięcy kroków jak na razie i lecimy dalej. Gdy jesteś spragniony, napij się wody. Genialne. Dodatkowo cała masa ludzi ma aplikacje na smartfonach bądź smartwatchach informujące o dziennym celu kroków, który zwykle mieści się gdzieś pomiędzy 6 a 10 tysięcy kroków na dzień. Jest to naprawdę świetna praktyka, o ile tylko nie polega na machaniu ręką z czujnikiem, siedząc przed telewizorem. Warto jest utrzymywać jak najwyższy średni wynik dla każdego dnia. A dla tych, którym wyniki ostatnio spadły, proponuję zrobić to co ja. Czemu nie? Średnia z pewnością natychmiastowo się poprawi. Oczywiście tylko w wypadku, kiedy jesteście fizycznie oraz mentalnie przygotowani na wielogodzinne chodzenie z jednego pokoju do drugiego przez cały dzień. W przeciwnym razie nie próbujcie tego w domu. Witam ponownie. Jest prawie druga i mam już prawie 29 tysięcy, 30 tysięcy kroków, co troszeczkę mnie rozgrzało na swoim koncie na dzisiaj. Dlatego nie spodziewałem się, że będzie to tak powoli szło, szczerze mówiąc, pomimo tego, że jestem na lekkiej przebieżce, tak zwanym joggingu. Więc jest to dość ciekawy obrót spraw. Spodziewałem się, że będzie szło szybciej, a jednak wynik będzie jednak dość zaskakujący. Jak zapewne już wiecie, urządzenia monitorujące aktywność fizyczną są dość nieprecyzyjne i wystarczy kilka machnięć ręką, aby zrobić parę kroków. Ja oczywiście postaram się tego uniknąć i zrobić wszystko tak, aby mój wynik końcowy był jak najdokładniejszy. Oczywiście, gdyby ktoś zobaczył mnie chodzącego po parku i machającego intensywnie jedną ręką, to jasne, wtedy można zarzucić mi oszukiwanie. Ale w przeciwnym wypadku musicie zaufać mi na słowo. Pora na krótką aktualizację z parku. Obecnie jest godzina trzecia, prawie trzecia. Jestem na etapie
blisko 40 000 kroków, zatem idzie całkiem nieźle. Minęły już 3 godziny, odkąd zacząłem aktywność na dworze i jakieś 10 minut temu udało mi się ukończyć 21 kilometr tej aktywności, co jest dla mnie całkiem dużym osiągnięciem, ponieważ nie jestem biegaczem z natury. Nie trenowałem nigdy po długodystansowe biegi. Półmaratonu się nie robi od razu tak szybko, dlatego też 3 godziny były potrzebne. Nigdy wcześniej nie udało mi się przekroczyć nawet 12 km, jeśli dobrze pamiętam. Tego 21, blisko 22 km będą sporym osiągnięciem, a przy okazji zrobiło się bardzo, bardzo dużo kroków. I tym bardziej muszę powiedzieć, że podziwiam wszystkie osoby, które trenują do ultramaratonów i innych ekstremalnych typów wyścigów. To jest niesamowite naprawdę, co muszą włożyć te osoby w trening, żeby być w stanie tego dokonać. Dlatego wielki szacunek. I teraz wracam do domu, pochodzić sobie z jednego pokoju do drugiego. Do zobaczenia za chwilę. Trzy, dwa, jeden. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pam. Ach. Kolejna ważna sprawa. Jest na świecie mnóstwo ludzi, którzy robią niesamowite wyczyny, biegną przez dziesiątki, setki czasami kilometrów na pustyni w bardzo trudnych warunkach i robią niesamowite rzeczy. I naprawdę trzeba to podziwiać. Ale tym samym jest również duża grupa ludzi, którym problem może sprawić zrobienie jednego kilometra, wyjście na spacer, przebieżka. Jest to bardzo ciężkie i wymagające. Dlatego w większości przypadków polecam Wam, żeby nie mierzyć swoich osiągnięć miarą kilometrów, ale miarą wysiłku, jaki w to wkładacie. Dlatego niezależnie, czy przyjdzie Wam zrobić krótką przechadzkę z bloku do bloku, do parku i z powrotem, czy zrobicie maraton bądź ultramaraton, za każdym razem liczy się to, jak dużo wysiłku w to włożycie, ile czasu zainwestujecie i to jest miara Waszego sukcesu, miara Waszej satysfakcji i tego, jak się powinniście czuć ze swoim osiągnięciem, a nie fakt porównywania się do tych niesamowitych ludzi, którym należy się mnóstwo szacunku, ale tym samym nie powinni umniejszać Waszym osiągnięciom. Dlatego niezależnie jak dużo kilometrów zrobicie, ile pompek dacie radę wycisnąć, bądź jak szybko biegniecie, zawsze liczy się to, jak dużo wysiłku w to włożycie i jak bardzo jesteście temu poświęceni przez cały czas wyzwania i pracy. Dobra, tyle na teraz. Do zobaczenia w domu. Witam z powrotem, wybiła godzina 7 i obecnie jestem na poziomie 53 000 kroków na dzień dzisiejszy. Pozostaje jeszcze kilka godzin do końca dnia, a przez kilka ostatnich godzin praktykowałem przemieszczanie się z jednego pokoju do drugiego w szybkim tempie. Muszę powiedzieć, że jest to świetna technika na odrobienie swojego dziennego zdrowotnego spaceru oraz podwyższenie średniej dziennej liczby kroków. Kiedy na przykład przez złą pogodę nie jesteśmy w stanie wyjść z domu, ten sposób okazać się może bardzo dobrą alternatywą. W porządku, pora na podsumowanie wyzwania. W ciągu całego dnia udało mi się zrobić 70 140 kroków. Jest to wynik znacząco wyższy niż mój dzienny cel. Według aplikacji pokonałem dystans 62 km i przy czym spaliłem 5500 kalorii. Przy okazji udało mi się również wejść na 71 pięter oraz zejść z 66 pięter. I to by było na tyle. Muszę przyznać, że wyzwanie to było całkiem dobrą zabawą. Spędziłem dużo czasu na świeżym powietrzu, zrobiłem swój pierwszy półmaraton, zwiedziłem
kawałek swojego miasta oraz przekonajmy się, jak dużo kalorii jestem w stanie spalić chodząc przez cały dzień. Wnioski, jakie możemy wyciągnąć z tego wyzwania, to, że lepiej być aktywnym w ciągu każdego dnia, nawet po trochu, zamiast być nadmiernie aktywnym w ciągu jednego dnia, bądź tylko od czasu do czasu. Dodatkowo chodzenie i spacerowanie są świetnymi formami aktywności dla zachowania zdrowia, dla uzupełnienia swojej dziennej aktywności oraz dla dodatkowego spalania kalorii. Oraz w większości przypadków, kiedy będziecie mieć do wyboru chodzenie bądź siedzenie, zawsze wybierajcie chodzenie. Jest to świetna inwestycja w przyszłość. Wielkie dzięki za obejrzenie całego wideo. Dziękuję również za komentarze, lajki, udostępnienia oraz subskrypcje. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia.